Panowie, z frontu rosyjskiego idą bardzo ciekawe wieści. Bolszewicy przełamali front w 3 miejscach i całą ławą prą naprzód. Niemcy uciekają na łeb na szyję. Na dniach Anglicy i Amerykanie mają rozpocząć bombardowanie miast niemieckich z takim skutkiem, że społeczność niemiecka na pewno tego nerwowo nie wytrzyma. 2 miesiące i koniec wojny. Brawo! Ty jesteś w stanie założyć się o każdą sumę, której nawet nie posiadasz. A tak. Co, pan myślisz, że Churchill nie wie, co mówi? Słyszałem, co mówił wczoraj w Izbie Gmin. Za 2 miesiące chce przesunąć cały front z Europy na Daleki Wschód, a tam się rozprawi z Japończykami. Wobec tego spędzisz najbliższe ferie z żoną i małym Lazarusem w jakimś pierwszorzędnym letnisku. No, mam nadzieję. Na Krymie, nad Morzem Czarnym. Wybawimy się za wszystkie czasy. Na Krymie będziesz pić czaj z samowaru słodzony cukrem i do tego będziesz zajadać się najwyborniejszymi konfiturami. U mnie musisz zadowolić się herbatolem bez cukru i sacharyny. Dobra, panowie, porozmawiajmy o tym, po cośmy się tu spotkali. Merin jest w Dulagu, tak? Więc zostaliśmy bez głowy. Zapomniał pan o Czarnej. A, to prawda. A więc i Merin, i Czarna są w Dulagu. Wydaje mi się, że czekają nas za to jakieś konsekwencje. A o jakich konsekwencjach pan mówi? Władza nie zrezygnuje ze swojego kontyngentu, to pewne. A nie wiadomo, ile ludzi tu zostanie, a wtedy zacznie się polowanie, którego skutki, drodzy panowie, są nie do przewidzenia. Mam wrażenie, że tak źle nie będzie. Przesilenie szybko minie i wszystko będzie po staremu. Oby, panie Widerman, oby. Do Polski różnymi kanałami zaczęły docierać informacje o sukcesach militarnych aliantów na wschodzie i zachodzie Europy. Niestety mało kto brał pod uwagę, że przegrywający wojnę Niemcy będą chcieli zatrzeć zbrodnie, jakich dokonali na Żydach. Chodziło oczywiście o całkowitą eksterminację narodu żydowskiego. Nawet w Sosnowcu, gdzie w porównaniu do Krakowa, Łodzi czy Warszawy do marca 1942 roku było względnie spokojnie. Mojżesz Merin, ówczesny prezes Centrali Rad Starszych Wschodniego Górnego Śląska wraz ze swoją asystentką Fanny Czarną opuścili areszt i powrócili do powierzonych im przez nazistów obowiązków. Od kiedy Niemcy weszli do Sosnowca, życie Żydów właściwie już od pierwszych minut uległo pogorszeniu i potem było tylko gorzej. Czyli w pierwszych godzinach już był terror, były rozstrzeliwania, były łapanki. W kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach ten pierwszy etap wojny to było stopniowe ograniczanie wolności, swobód, możliwości normalnego życia społeczności żydowskiej. We were given an order to leave Hozrów. In Hozrów I was the only family, the only Jewish family on the back in the yard. But when we went to Sosnowiec, everybody, practically everybody in the apartment building was Jewish. So I suddenly had many Jewish friends. We had a lot of fun because we didn't go to school. There was no school. So we played on the street. Practically we were running like gangs. But we went visiting each other and walking all over the city. There was no restrictions in 1939 in Sosnowiec. Bardzo szybko okazało się, że Żydzi nie mieli wstępu na określone ulice. W związku z tym podróż z centrum na Stary Sosnowiec, która zwykle zajmowałaby powiedzmy kwadrans, przeprowadzana okrężną drogą, zajmowała 1,5 godziny. Mamy do czynienia od września 1939 roku ze stopniowym, ale jednoznacznym pogarszaniem się standardu życia, możliwości normalnego życia społeczności żydowskiej. Jeżeli chodzi o taki bezpośredni terror, morderstwa, zabójstwa, to też trwało tylko na niewielką stosunkowo skalę, jak porównamy sobie z tym, co zaczęło się od 1942 roku. No śmiało, zapraszam, siadajcie. No siadajcie, co się tak czaicie? No siadajcie!
Proszę bardzo, są krzesła dla was, proszę. No proszę, proszę. Dobrze. Słuchajcie, zebrałem was tutaj, żeby was poinformować, że prawo niemieckie wprowadza pewne ograniczenia na waszych ludzi żyjących na terenach przyłączonych do Rzeszy Niemieckiej. Naszym zadaniem jest niezwłoczne wprowadzenie tego planu. A żeby uniknąć pewnych nieprzyjemności związanych z wprowadzaniem tych ograniczeń ze strony Żydów, podjąłem decyzję, że najroztropniej będzie, jeśli powierzę wprowadzenie tych ograniczeń wam. Herr Dreyer, ale jacy my? My jako kto? No wy, Merin, wy, jako przedstawiciele tego waszego, jak to się tam nazywa? Judenratu. Będziecie odpowiadać za wdrożenie tego planu w najdrobniejszych szczegółach przede mną, waszymi głowami. No i głowami waszych rodzin. Herr Dreyer, pozwolę sobie zapytać, a o jakich nowych prawach mówimy? Wszystko w swoim czasie, Merin, wszystko w swoim czasie. Teraz raus do swoich obowiązków, czy co tam robicie? No raus. A, jeszcze jedno, bo byłbym zapomniał. Nie chcę was straszyć, ale przypominam, że obowiązują was 4 niemieckie ideały. Dyscyplina, precyzja, porządek i dyskrecja. Tak jest, Herr Dreyer. Do widzenia, Herr Dreyer. Zagłada Żydów Sosnowca. Natan Eliasz Sternfinkiel, rok 1946. W marcu 1942 roku w Purim Niemcy powiesili 2 Żydów, Marka Libermana i Mangla. Powieszono ich w centrum miasta, w ogródku przy ulicy Modrzejowskiej 32, koło domów zamieszkałych przez ludność cywilną. Niedługo potem na tym samym miejscu powiesili 4 Żydów, Nahuma Kona z synem, Jehudę Warmana i Fefera, za rzekome działanie na szkodę gospodarki niemieckiej. Z nakazu władz niemieckich gmina żydowska musiała przygotować szubienicę, a Żydzi poważani obywatele miasta zmuszeni byli asystować przy wykonaniu wyroku. Z okrzykiem Szma Izrael na ustach skazańcy wyzionęli ducha. Na znak żałoby w wielu domach żydowskich tego dnia zapalono świece. They gave us an order to go to this, and it was like a festive occasion because we went and we were together with lots of people. And you know, as a kid, and I remember we were on the second or third floor on the Rynek, on the marketplace, and we saw it from the window. First, it was you know, the curiosity. It was a big element, and everybody wanted to. We never seen anything like that. We were told that we had to attend, but we did not know what was going to happen till they brought these men up on the scaffold and they put the noose on them. Well, we left and they were still hanging. The execution were because they were doing black marketeering. That's what we were told. And I was selling cigarettes on the black market. So that was the end of that activity. Generalnie ci ludzie albo mieli gotówkę, którą wprowadzali w obrót na czarnym rynku, albo fałszowali jakieś tam dokumenty. Natomiast no, były to drobne wykroczenia, biorąc pod uwagę fakt, że zostali powieszeni. Taką najbardziej znaną postacią chyba, która jest wspominana w relacjach świadków, jest Marek Liberman. Człowiek, który miał 21 bądź 22 lata, mieszkał przy ulicy Targowej 18, był absolwentem gimnazjum Fürstenberga w Będzinie, no i zostawił żonę z małym dzieckiem. No i wszyscy Żydzi, którzy uczestniczyli w tych spektaklach urządzonych przez Niemców, bo trudno to inaczej nazwać, inaczej określić, wspominają, że to był właśnie ten moment, kiedy zrozumieli, że nikt nie może się czuć bezpiecznie i że
Los każdego z nich wisi na cienkim włosku. Zależy od przypadku, od łutu szczęścia, od tego, że ktoś nie zostanie złapany na przykład na handlu, na czarnym rynku. Nielegalny handel był pokłosiem polityki prowadzonej przez władze niemieckie wobec osób pochodzenia żydowskiego. Od samego początku wojny Żydom wydawano różne ograniczenia, w tym racjonowano im żywność. Żydom pozwalano na zakup 200 gram chleba dziennie oraz 100 gram konfitur, marmolady czy margaryny tygodniowo. Niestosowanie się do tych wytycznych mogło zakończyć się śmiercią lub w najlepszym wypadku zesłaniem do obozu pracy przymusowej. Nad Żydami jednak zaczęło również wisieć widmo zesłania do miejsca, z którego powrotu już nie było. Zebranie nasze zwołałem, aby naradzić się, co postanowić w sprawie zbliżającego się wysiedlenia. Odwiedziłem ostatnio kilka obozów żydowskich i co zobaczyłem? Przygnębienie, brak silnej ręki i rozprężenie. Wysiedlenia dokonują władze, a gminne ośrodki nie mają nic do powiedzenia. A tymczasem w naszym okręgu wszystkie ośrodki gminne są połączone i stanowią siłę, bo stanowią jedną centralę. Jednak przed nami postawiono jeden z najtrudniejszych problemów. Wysiedlenie, jak dotychczas, omijało nas, jednak nie możemy być od niego całkowicie uwolnieni. Władze zapewniają nas, że akcja będzie przebiegać w sposób łagodny, a my będziemy mieli na nią bezpośredni wpływ. Naszą zasadą było dotychczas, aby wszystko, co władze niemieckie mają wykonać w stosunku do Żydów, było wykonane przez nas. Czy pan Leiter pozwoli sobie zadać pytanie? Dokąd mają być te wysiedlenia? No i czy wiadomo, dokąd zostali wysiedleni Żydzi niemieccy, czescy? Jakie warunki bytowania tam panują? Jak sytuacja sanitarna? Co do Żydów niemieckich i czeskich, zostali oni skierowani do obozu przejściowego w Theresienstadt, gdzie później po wstępnej selekcji zostaną przewiezieni do obozu obok Lublinu. Nie wiemy niestety nic na temat ich zatrudnienia, tak samo jak nie wiemy nic na temat ich warunków sanitarnych. Co do naszego wysiedlenia, nie wiemy, ilu ludzi będzie na to skierowanych i kiedy. Wiemy, że mają to być osoby starsze, ułomne i niezdolne do pracy. Jeżeli wywiezieni mają zostać chorzy, ułomni i starzy, to chyba wszyscy panowie domyślamy się, w jakim celu jest to wysiedlenie. Pan Leiter chce, żebyśmy wzięli akcję w swoje ręce. Ale to nie my oddaliśmy 50 000 Żydów do zagłady. Maimonides powiada, żeby nic nie robić, nawet jeżeli miasto czeka zagłada. Tak postąpiliby Żydzi. Panu Leiterowi się wydaje, że ciągnie nas ku górze, że zaraz zobaczymy szczyt, zobaczymy słońce, ale my jesteśmy na prostej drodze w dół. Do przepaści. Nic nas nie uratuje, ani nas, ani naszych rodzin. Nas też wywiozą. Może jeszcze nie teraz. Ale najważniejsze to, żeby mieć czyste sumienie. Pan nam tu przytoczył Maimonidesa, ale tamte przepisy do naszych stosunków zastosowań mieć nie mogą. My tu tworzymy politykę realną, a droga, którą obraliśmy, jest jedyną racjonalną. Wierzymy w politykę Leitera i wiemy, że kierownictwo centrali znajdzie dobrą drogę w tej trudnej chwili. Czy pan nie widzi różnicy między naszym okręgiem a innymi?
Nam dotychczas brakowało polityków o odwadze cywilnej. Nic więc dziwnego, że kiedy znalazł się człowiek, który silną ręką potrafi ująć ster naszej polityki, nie znajduje zrozumienia w swoim otoczeniu. Gdyby nie mądra polityka centrali, już dawno nie byłoby śladu po nas. Mojżesz Merlin w centrali Rad Starszych Wschodniego Górnego Śląska rządził twardą ręką i tak naprawdę mało kto potrafił mu się bezpośrednio przeciwstawić. Już od pierwszych dni wojny, gdy stanął na czele stworzonej przez Niemców gminy żydowskiej, stawiał na współpracę i uległość. Z jednej strony polityka ta sprawiła, że część osób deportowanych do obozów pracy przymusowej przeżyła wojnę. Z drugiej jednak strony po latach historycy i badacze nie mają wątpliwości, że Mojżesz Merlin przyłożył rękę do deportacji dziesiątek tysięcy Żydów prosto do komór gazowych Auschwitz. Pytanie, na ile jego działania były świadome? Merlin wiedział o tym, że kolejni ludzie będą wysiedlani. Są takie sygnały i takie relacje świadczące o tym, że jeżeli znał kogoś lepiej, to mówił im: słuchajcie, póki możecie, pozwólcie dzieciom, żeby wyjechały do obozu pracy przymusowej. Niedługo będzie za późno i będziecie żałować. Pamiętam taką relację na przykład. Merlin miał dosyć bliskie stosunki z Gestapo. Nie wiemy oczywiście, jak przebiegały treści ich rozmów. Wiemy, że razem pili alkohol i do pewnego momentu wręcz się szczycił tą znajomością z ludźmi z Gestapo, więc wydaje mi się, że on wiedział o wielu rzeczach. Co to ma być? Proszę przeczytać, to pan sam się przekona, co to jest. Do pana Lejba Bauma w Sosnowcu. Komisja Wysiedleńcza przy gminie żydowskiej w Sosnowcu wzywa pana do zgłoszenia się w niedzielę dnia 10 maja bieżącego roku, punktualnie o godzinie 7 rano, na punkt zborny dla wysiedleńców, który znajduje się w lokalu przy Bochemistrasse 15, dawniej ulica Dęblińska. Spis rzeczy, jakie należy zabrać ze sobą na drogę, znajduje się w załączeniu. Mieszkanie przed opuszczeniem należy sprzątać, czysto zamiatać, znajdujące się w nim rzeczy szczegółowo na arkusz papieru spisać, drzwi wejściowe zamknąć, a klucz z zawieszką tekturową, na której wypisać trzeba swój adres, wręczyć należy urzędnikowi gminnemu specjalnie do tego celu wydelegowanemu. W razie niezgłoszenia się w terminie oznaczonym w punkcie zbornym zostanie pan przymusowo doprowadzony, narażając się niezależnie od tego na surową karę. Jeżeli myślisz, że jesteś jedynakiem w naszym biurze, którego najbliższa rodzina otrzymała takie wezwanie, to się grubo mylisz. No. Cholera. Oni także twoją rodzinę chcą wywieźć w nieznane. Największy tylko mam problem z tym, skąd wezmę tak wielką wyprawę dla 3 osób na drogę, jaka jest do każdego wezwania zestawieniu. Mam mieć 2 młotki i 2 kilogramy gwoździ. Co? Ale po co jest młotek potrzebny na drogę? Żebyś sobie wybił z głowy to, że wysiedleń nie będzie. Tobie łatwo jest żartować. Gdybyś miał moje troski, to inaczej byś śpiewał. Co trzeba uczynić? Panie dyrektorze. Co do mnie, to pan doskonale wie, że liczyłem się z wysiedleniem, jako z nieszczęściem, które na pewno nas nie ominie. No i wszystkim panom radziłem, aby poczynili odpowiednie przygotowania, aby tego zła uniknąć. Słuchaj, co ci powiem. Są 2 drogi, które możemy wybrać, a wybór wydaje mi się bardzo łatwy. Ja zresztą wyboru już dokonałem. Moim doradcą w tych sprawach jest mój przyjaciel Jakub, ten nasz sosnowiecki wariat, dzięki któremu niejednego nieszczęścia podczas tej wojny uniknąłem. A jakież to są te 2 drogi, o których mówisz?
Ni stąd, ni zowąd w naszym mieszkaniu zjawia się dzisiaj Jakub wariat. Coś tam je, coś tam pije, a przy tym nie przestaje gadać, nie wiadomo czy do siebie, czy do otoczenia. W jego głowie nie mieści się, co się z tym światem stało. Po prostu wszyscy zwariowali, twierdzi, nie inaczej. I w tym momencie przychodzi milicjant i wręcza mojej siostrze to właśnie pismo. Kiedy moja siostra je otworzyła i zobaczyła treść, pociemniało jej w oczach, zaniosła się głośnym szlochem, a razem z nią mama i druga siostra. Pani Szpingelman, mówi Jakub. Co pani będzie się przejmować tym, co ci wariaci wypisują? Wrzuć pani ten list do pieca i spal go pani. Jeżeli ktoś ma nie po kolei w głowie, to spakuje się i pojedzie na wysiedlenie. Pani na szczęście zmysłów jeszcze nie straciła. Haskiel pamięta, jak na początku wojny wszyscy Żydzi pędzili do Halszena jak na bal maskowy, a ja mu mówię, zostań w domu. I teraz ja pani radzę to samo, niech pani tak zrobi. Zabrał się i poszedł. Moja matka mówi, że po słowach Jakuba jakby jej kamień z serca spadł. I już wie, co ma robić. I to jest jedna droga, którą moja matka wybrała dla siebie i dla swoich sióstr. Jest maj, ciepło, posiedzą sobie na strychu kilka dni i to im dobrze zrobi. Z zaproszenia Leitera, aby pojechać pociągiem w nieznane, korzystać nie mają zamiaru. Z moim ojcem nie pójdzie tak łatwo. On zawsze powtarza, że trzeba robić to, co mówi władza. On nie pójdzie na strych. Umarłby ze strachu. Jest też druga droga, która jest drogą głupców. Ci zapewne już pakują swoje manatki i dbają o to, żeby wszystko było dokładnie tak, jak w tym zestawieniu. Mam nadzieję, że głupców jest coraz mniej i niewielu będzie ochotników, którzy sami się zgłoszą. Tak też się stało. 10 maja 1942 roku w punktach zbornych pojawiło się bardzo mało osób wyznaczonych do wysiedlenia. Niesubordynacja z sosnowieckich Żydów rozwścieczyła gestapo, które Merinowi postawiło ultimatum. Albo on oraz reszta członków Rady Starszych wyznaczy osoby do wysiedlenia, albo wysiedlone zostaną ich rodziny. Dla Merina wybór był prosty. Nakazał on milicji żydowskiej otoczyć kilka kamienic w centrum miasta i wypędzić stamtąd siłą jak najwięcej osób. Następnie osoby te pod eskortą odprowadzono do punktów zbornych, gdzie sprawdzono im dokumenty. Część wypuszczono do domu, większą część wysłano do Auschwitz. Wśród deportowanych do obozu śmierci był rabin Shaya Englert. Mówi się, że jego obecność na liście transportowej nie była przypadkowa. Pod koniec 1941 roku Merin zwołał konferencję, w której uczestniczyli wszyscy najważniejsi rabini sosnowieccy w budynku przy ulicy Targowej 12, czyli tam, gdzie była siedziba Judenratu i tej centrali Rad Starszych Żydowskich. I w trakcie tej konferencji próbował przekonać rabinów, żeby pomagali mu w kontakcie z młodzieżą. Rabini cieszyli się wielkim autorytetem, więc jeżeli taki rabin powiedziałby młodym ludziom: słuchajcie, los całej społeczności żydowskiej Sosnowca leży w waszych rękach. Prosimy, żebyście stawiali się dobrowolnie do obozów pracy przymusowej. Więc gdyby rabini tak powiedzieli, to na pewno wielu młodych by ich posłuchało. No i w tym momencie, kiedy Merin starał się przekonać rabinów do tego pomysłu, rabin Englert nie wytrzymał i powiedział, że to jest absolutnie sprzeczne z historią, z religią, z kulturą, ze zwyczajami żydowskimi, że to, o co Merin ich prosi, jest absolutnie nie do przyjęcia. Powiedział mu: Moshe Szajgecu, czyli szajgec to jest w języku jidysz smarkacz. Co ty sobie wyobrażasz, że my będziemy ludzi wywozili w nieznane i przekonywali ich, żeby tam wyjeżdżali? No i Merin prawdopodobnie sobie zapamiętał te słowa, tę zniewagę wygłoszoną publicznie w obecności wielu innych ludzi. W maju 1942 roku, kiedy milicja żydowska w asyście Merina otoczyła domy przy różnych ulicach w centrum Sosnowca, jednym z otoczonych domów była właśnie kamienica na rogu ulic Targowej i Małachowskiego, w której mieszkał rabin Shaya Englert z rodziną.
oni zostali wywiezieni do Auschwitz, gdzie wszyscy zginęli. Świadkowie wspominają, że w momencie, kiedy te masy żydowskie były prowadzone na dworzec Sosnowiec Południowy, skąd zostały wywiezione do Auschwitz, zapanował szloch i lament. Wszyscy już wiedzieli, że mogą się spodziewać najgorszego. No i sytuację opanował właśnie rabin Englert, który powiedział: cicho, Żydzi, przyjmijmy to z godnością. Zaczął się modlić i w ten sposób uspokoił tłum, który szedł na ten dworzec. Na ludność żydowską z Sosnowca padł blady strach. Żydzi bali się, że w każdej chwili mogą podzielić los rabina Englarda oraz pozostałych około 1500 osób wywiezionych do Auschwitz w ramach majowej deportacji. Nie mylili się, bo do kolejnej deportacji doszło już miesiąc później, czyli w czerwcu. Celem okupantów stali się biedni Żydzi z ulic Ostrogórskiej i Pańskiej, czyli obecnej Rozwojowej. Ponadto Niemcy postanowili wysiedlić pacjentów żydowskiego szpitala znajdującego się przy ulicy Konrada oraz dzieci ze zlokalizowanego tam sierocińca. Mamy taką relację pielęgniarki Róży Felczer, która opisuje, że to były dantejskie sceny, czyli Niemcy wchodzili, nie patrzyli na to, w jakim stanie jest chory. Ci, którzy byli w stanie zejść o własnych siłach, to byli zmuszani do wyjścia, do opuszczenia szpitala, a jeżeli ktoś nie był w stanie, no to po prostu go wyrzucano przez okno. Do transportu dołączono też dzieci z sierocińca, więc ci ludzie byli w różnym stanie, wrzucani na wozy, odwożeni na dworzec w Sosnowcu, no i stamtąd do Auschwitz. W tej czerwcowej akcji ocenia się, że około 2000 ludzi zostało wywiezionych do Auschwitz. Potem sytuacja się nieco uspokoiła. Większość Żydów łudziła się, że to, co wydarzyło się w maju i czerwcu 1942 roku, miało charakter incydentalny. Zupełnie innego zdania jednak była żydowska młodzież, która już wtedy prężnie działała w podziemiu. Młodzież na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, młodzież żydowska, była świetnie zorganizowana. Tak? Już miała tradycje długie przedwojenne uczestnictwa w organizacjach takich jak Hashomer Hatzair, Hanoar Hatzioni, Dror, Gordonia. No i oni w tych organizacjach mieli oczywiście różne podejście, różne cele, różne założenia, ale generalnie działali. Więc w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, oni dalej tę swoją działalność prowadzili, tylko oczywiście na zupełnie innym poziomie. Przez długi czas zajmowali się głównie kwestiami pedagogicznymi. Dzieci żydowskie nie chodziły do szkół, w związku z czym organizacje młodzieżowe przejęły taki obowiązek kształcenia młodzieży, zbierania często dzieci dosłownie z ulicy, dzieci żydowskich, no i zapewniania im jakiejś edukacji, jakiejś oświaty. Jednak co najważniejsze, młodzi Żydzi chcieli stawić opór niemieckiemu okupantowi, bo dzięki wizytom łączników z Warszawy z dnia na dzień zwiększała się ich wiedza na temat tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. W pewnym momencie na tak zwaną farmę zlokalizowaną pomiędzy Kamionką i Środulą, będącą miejscem spotkań zagłębiowskiej młodzieży żydowskiej, przyjechał przyszły dowódca powstania w getcie warszawskim Mordechaj Anielewicz. Jego opowieści o tym, co dzieje się w kraju, a dokładnie w generalnej guberni, wprawiły młodych Żydów w osłupienie. Opowiadał i otwierał oczy członkom organizacji młodzieżowych w Zagłębiu o tym, że są komory gazowe, że są obozy śmierci. Członkowie tych organizacji, którzy przeżyli, wspominają, że był to dla nich szok. Część z nich nie chciała uwierzyć, część z kolei próbowała dalej przekazać te informacje, które dostała od Anielewicza i spotykała się z totalnym niezrozumieniem, niedowierzaniem, więc no to były informacje, które niekoniecznie jeszcze do ludzi docierały, niekoniecznie chcieli w nie wierzyć. Anielewicz stworzył zalążek żydowskiej organizacji bojowej, której zjednoczyły siły wszystkie te młodzieżowe organizacje, które wcześniej do pewnego stopnia działały osobno. Natomiast w tym momencie, kiedy już było wiadomo, że trzeba walczyć przeciwko wspólnemu wrogowi, w pewnym sensie się rozwiązały, tworząc tą jedną, jednolitą żydowską organizację bojową. Młodzi Żydzi próbowali kontaktu z polską partyzantką. Zajmowali się również małym sabotażem. Jednak na ich działania oraz sposób myślenia głusi byli starsi Żydzi, którzy najczęściej ślepo wykonywali polecenia Mojżesza Merina oraz członków Judenratu. Jednak co ważne, nikt ze starszyzny żydowskiej nie spodziewał się, że lada moment na własnej skórze przekona się, do czego tak naprawdę zdolni są Niemcy.
Aha, inżynier Firstenberg dostał polecenie, aby spisać wszystkich Żydów alfabetycznie. I kto nie dostał jeszcze dowodu osobistego z fotografią, ma natychmiast takowy wyrobić. To chyba jakaś nowa akcja. Zgadza się. Dla mnie nie jest to tajemnicą, na czym ta akcja ma polegać. O, czy to znowu jakaś śruba? Nie przerywaj, wariacie, tylko słuchaj. Wszystkie dowody osobiste, jakie niedawno otrzymaliśmy, tak zwane Lichtbild Ausweise, mają być w jednym dniu w całym Zagłębiu przez Gestapo stemplowane. I co? Centrala chce ostemplować 50 000 dowodów osobistych, tak? W Sosnowcu, w Będzinie i w Dąbrowie? Co do tego polega i pan na Lajterze. Sposób już obmyślił. W dniu 12 sierpnia, data jest już dokładnie znana, mają wszyscy Żydzi naszego miasta zebrać się na Wielkim Placu, no i tam każdemu ostemplują dowód osobisty. Aha. To mi przypomina owego lwa. Kiedy zachorował, zaprosił wszystkie zwierzęta do jaskini, żeby go odwiedziły. Gdy król zwierząt każe, wszystkie zwierzęta słuchać muszą i poszły. Poszedł też i lis. Ale chytry został na samym końcu. Do jaskini nie wszedł. Gdy zobaczył, że wszystkie ślady prowadzą do jaskini, a z powrotem żaden, podniósł swój piękny ogon i poszedł swoją drogą. Graj. Panie dyrektorze, po co te kanalie chcą stemplować te dowody? Nie, to zwykła formalność. Każdemu ostemplują dowód osobisty i puszczą do domu. Nikomu włos z głowy nie spadnie. A mnie się to całe stemplowanie nie podoba. Po co? W jakim celu? Panowie, gdybyście dzisiaj widzieli Lajtera i Czarną, wprost z radości szaleją. Nie wiem, czy pomysł na to, żeby w jednym miejscu zebrać 50 000 Żydów był Lajtera czy Drejera, ale jedno jest pewne, że Moniek swoją głową ręczył, że ani jednego Żyda w punkcie brakować nie będzie. Może Żydzi dadzą Lajterowi konia, aby ten 12 sierpnia mógł z wysokości konia odebrać defiladę swoich poddanych. Tak. Świetny pomysł. A koń powinien być biały. Szach i mat. Fałszywy Mesjasz, jakich już wielu mieliśmy wśród nas w ciągu dziejów. Zjawiali się zawsze w czasach, kiedy na Żydów spadały największe nieszczęścia. Porywali tłumy, które ślepo za nimi szły, lecz zawsze na swoją zgubę. Zagłada Żydów Sosnowca. Nathan Eliasz Sternfinkiel, rok 1946. Nadchodzi pamiętny w dziejach Żydów Zagłębia dzień 12 sierpnia 1942 roku. Już od początku sierpnia odbywały się publiczne zebrania, na których przemawiali przedstawiciele centrali. Nawoływali ludność żydowską do stawienia się w środę 12 sierpnia na punkt zborny, zapewniając ją, że czeka ich tylko przegląd i stemplowanie dokumentów. Poszczególni członkowie gminy agitowali w tym samym duchu po szopach. Merin zwrócił się do Niemców, kierowników szopów z prośbą o zwolnienie pracowników na kilka godzin w dniu 12 sierpnia, by ci mogli stawić się na punkt zborny. Na wszystkich domach były rozplakatowane odezwy gminy, które nawoływały do stawienia się na ten dzień. Celem stworzenia atmosfery zaufania Niemcy przeprowadzili w lipcu tego rodzaju przegląd w 3 małych skupieniach żydowskich: Czeladzi, Strzemieszycach i Modrzejowie. W tych miejscowościach akcja ta faktycznie ograniczyła się wyłącznie do stemplowania dokumentów i ludność żydowska wróciła do swoich domów. W ogłoszeniach, które wzywały ludzi do stawienia się na stadion, jest tylko wymienione Sportplatz, Janstrasse, więc nie wskazuje, czy to był 1, czy 2, czy 3 stadiony. Natomiast z relacji świadków, jak i z takiego prawdopodobieństwa liczbowego, wiemy, że prawdopodobnie wszystkie stadiony, te, które się znajdowały przy Alei Mireckiego, czyli
przekładając na dzisiejsze warunki stadion Czarnych Sosnowiec oraz stadion lekkoatletyczny, że właśnie w tych miejscach odbywała się selekcja. Również przez analogię, to znaczy społeczność żydowska w Sosnowcu liczyła mniej więcej tyle samo ludzi, co społeczność w Będzinie. A w Będzinie wiemy na pewno, że selekcja odbywała się na 2 stadionach, na stadionie Hakoachu oraz na stadionie Sarmacji. Podstęp Niemców był na tyle wyrafinowany, że pozwolili oni niczego nieświadomym Żydom przemieszczać się wszystkimi ulicami miasta. Większość z nich założyła najlepsze ubrania. Kobiety starały się odmłodzić odpowiednio dobranym makijażem. Siwi mężczyźni farbowali włosy. Ludność żydowska przy Janstrasse, czyli obecnej Alei Mireckiego, pojawiła się rano. Potem zdarzyło się coś, czego nie spodziewał się dosłownie nikt. Stadiony zostały otoczone, bramy zamknięte i ludzie zorientowali się, że coś tu nie gra, że jest to jakaś pułapka, prawda? Że dookoła są uzbrojeni Niemcy, a oni przez kilka kolejnych godzin czekali jeszcze na rozpoczęcie tej akcji stemplowania dokumentów. Ona się w końcu zaczęła. I know that they were there with dogs, but they were quiet. I didn't see anybody being attacked. It was quite orderly. My father was as the militia, part of the militia, so we were let go right away, and it was quite orderly. I don't remember any disturbances or being upset. I was upset that other people were not let go, but we were very somber because we knew that people were being retained. Trwało to oczywiście bardzo wiele godzin, ponieważ mamy tutaj do czynienia z liczbą ludzi wynoszącą 20 kilka tysięcy. I w momencie, kiedy się zaczęła, ludzie już byli zmęczeni, głodni, te zapasy, które gdzieś tam sobie przenieśli, niewielkie zapewne, się skończyły. Pamiętajmy, że tam byli wszyscy Żydzi, łącznie z dziećmi, z niemowlakami, więc można sobie wyobrazić chaos, ścisk, krzyki, płacze i różnego rodzaju sytuacje. Everybody was running around, and then suddenly everything became quiet, silence. It's like somebody turned the sound off, and everybody was, paying attention, and they were following directions. And we went through, as a family, between tables, and there was an officer standing there, and he was directing, and he let us go, and some other people went to a holding place, which was on the right-hand side. I remember there was some enclosure that they kept the people in. Świadkowie wspominają, że na stadionach postawiono stoły opisane literami alfabetu. Przy stołach tych zasiedli członkowie Judenratu oraz funkcjonariusze Gestapo, którzy później przydzielali Żydów do jednej z 4 grup. Do pierwszej grupy trafiali Żydzi z tak zwanymi dobrymi papierami, czyli pracujący w najważniejszych warsztatach pracy przymusowej na terenie Sosnowca. Do drugiej przydzielano głównie młodych ludzi, których następnie Niemcy chcieli deportować do obozów pracy przymusowej na terenie III Rzeszy. W trzeciej grupie znalazły się osoby, których przyszłość była niepewna, a sami Niemcy nie wiedzieli, co dokładnie z nimi zrobić. 4. grupa była wyrokiem śmierci. I to była taka grupa po jednej stronie stadionu, ludzi najstarszych, ludzi chorych, rodziny z małymi dziećmi. Więc po jakimś czasie, kiedy ludzie zobaczyli, że w tej 4. grupie ewidentnie są te jednostki słabsze, nazwijmy to, nieproduktywne, to zaczął się dopiero chaos i rozpacz. Jakby wszyscy wiedzieli, z czym wiąże się bycie zakwalifikowanym do tej 4. kategorii. Zaczęły się próby przedostawania się, na przykład z 4. grupy do 3. Ludzie próbowali uciekać. Oczywiście to wszystko było w asyście milicji żydowskiej i Gestapo. Wywiązały się strzelaniny. Żydzi, którzy trafili do grupy 1, zostali zwolnieni do domów. Tych z 2 odprowadzono do Dulagu, skąd później deportowano ich do obozów pracy przymusowej. Grupy 3. i 4. w końcu złączono w jedną. Czekali aż do wieczora 13 sierpnia, gdy w obstawie Gestapo i milicji żydowskiej zostali odprowadzeni do opróżnionych wcześniej kamienic przy ulicy Targowej 4 i 8 oraz Kołątaja 4 i 6. Tam się też działy niewyobrażalne sceny. Ludzie odchodzili od zmysłów, przypadki szaleństwa, przypadki samobójstw.
No i czekali. Niektórzy 1, niektórzy 2, niektórzy 3 dni na transport do obozu zagłady, wiedząc już doskonale, co ich czeka. No i codziennie takimi partiami po 1500-2000 osób byli wywożeni właśnie do Auschwitz-Birkenau. Były próby ucieczki, wiele też takich prób ratowania podejmowali na przykład członkowie Judenratu, którzy, no wiadomo, że starali się ratować bliskich, ale nie tylko, no, ludzie starali się ratować innych tak, jak się dało, czyli były próby przekupstwa, były próby jakichś łapówek, ale również próby ucieczki. I taka najsłynniejsza to było odkrycie podkopu, przejścia właściwie takiego podziemnego między piwnicą kamienicy przy ulicy Targowej 8, a ulicą Modrzejowską. W związku z tym, że tam Żydzi odkryli jakieś takie przejście, to uciekło kilkaset albo nawet do 1000 osób według różnych szacunków, dopóki się Niemcy nie zorientowali, że jest taki przekop. W każdym razie mocno pokrzyżowało to ich plany i jednego z tych dni po selekcji stadionowej nie udało się zorganizować transportu. People just disappeared, yes. I know my aunt was taken. She was one of the people that was retained. And my family tried to get her out. But my father tried to intervene, but he couldn't, because she was an elder person. And, you know, elder meaning maybe she was 50 or 60 years old. But I remember there was a lot of heartbreak and a lot of crying. We were with her children and her husband right to the very end, till August of 43. And they lived next door to us. So there was a lot of resentment of my father that my father couldn't get their mother or their wife out. But it's interesting that her husband was not retained, but she was retained. Łącznie w trakcie tzw. selekcji sierpniowych z Sosnowca do komór gazowych w Auschwitz wywieziono około 8000 osób. Większość Żydów, która uniknęła deportacji, wiedziała, że w każdej chwili może spotkać ich dokładnie ten sam los. Innego zdania był jednak Mojżesz Merin, stojący dalej na czele sosnowieckiego Judenratu. Uważam za potrzebę wewnętrzną zebrać się z wami i omówić wydarzenia ostatnich 3 miesięcy. Czuję się jak kapitan okrętu, który był bliski zatonięcia i tylko dzięki usunięciu części drogiego ładunku udało się dobić do portu. Dlatego mam odwagę postawić przed wami pytanie, które jeszcze kilka miesięcy temu było przedmiotem dyskusji. Czy słusznym było, że to centrala przeprowadziła wysiedlenie? Osobiście, po wysiedleniu przy naszej pomocy 25 000 ludzi, nie podjąłbym takiego tematu. Najlepiej będzie, jeżeli to pójdzie w zapomnienie. Tego zarzutu się spodziewałem. Jest płytki, nieodpowiedzialny i głupi. Twierdzę przeciwnie. Uratowałem 25 000 osób przed wysiedleniem. Doszłoby do katastrofy, gdybym tej akcji nie przeprowadził. Krew lałaby się po ulicach i wysiedlonych by zostało 50 000 osób. Cały nasz okręg zostałby tak rozbity, że żadna siła na świecie nie zdołałaby go odbudować. Ja, jako wasz wódz, odniosłem w tej walnej bitwie kolosalne zwycięstwo. Trudne zadanie ma Leiter. Stoi na czele społeczeństwa, które go nie rozumie. Obecnie,
kiedy to wielkie nieszczęście jest już za nami, wszyscy musimy przyznać, że tylko dzięki trafnej ocenie sytuacji, dzięki konsekwencjom działania, to nieszczęście nie osiągnęło kolosalnych skutków. To, czego nie jesteśmy w stanie pojąć teraz, historia oceni. I decyzję Merina w czasie wysiedlenia uzna za jedną z najsłuszniejszych, jakie mógł podjąć wódz żydowski. Dlatego my, jego najbliżsi współpracownicy, na ślepo mu oddani, wspólnie zawołajmy: niech żyje Mojżesz Merin! Brawo, niech żyje! Brawo. Jak nas zapewnił komisarz Dreyer, czasy wysiedlenia mamy już za sobą. Nadchodzi czas twórczej pracy. Będziemy mieli szereg nieograniczonych możliwości. Tylko od nas będzie zależeć, czy będziemy potrafili sobie stworzyć odpowiednie do tego warunki. Przez kilka tygodni po selekcjach stadionowych był spokój. Oczywiście ludzie opłakiwali stratę najbliższych, bo większość z nich się już raczej nie łudziła, że jeszcze kiedykolwiek ich zobaczy. Nie było żadnego śladu po tych ludziach, oni po prostu zniknęli. We could not go back home because they confiscated our apartment, and before we were told that we can leave everything there. We have to seal the cupboards, and when we got back, everything was torn apart. The cupboards were bare. Everything that we had was gone, and it was terrible. It was like an inch of dirt on the floor, so it was terrible smell. As people must have been going to the bathroom inside everywhere. Not in there was a washroom in the hall, but there was dirt all over the place. And I remember that even when we went back, the place was smelled from disinfection. It was terrible. We had to start all over again. Przyszedł październik 1942 roku, kiedy Żydzi dowiedzieli się o tym, że będą tworzone getta. 2 dzielnice zamknięte. Na Starym Sosnowcu miało być mniejsze getto i na Środuli to większe. Powstaje pytanie, dlaczego 2 getta, a nie jedno? Zanim przystąpiono do akcji przesiedleńczej, dokładnie wyliczono metraż, na jakim ludność żydowska miała być stłoczona na Środuli. Według obliczeń było to 35 000 m², na których miało zamieszkać 17 000 Żydów. Z prostego rachunku wynika, że Niemcy chcieli, by jeden Żyd zamieszkiwał maksymalnie 2 m². To jednak i tak było za mało, by pomieścić wszystkich, stąd zapadła decyzja o powstaniu mniejszego getta na Starym Sosnowcu. No i znowu tutaj mieliśmy do czynienia z pewną selekcją. Znaczy była komisja lekarska, na podstawie której przydzielano Żydów do jednego z tych 2 gett. Zapewne w oparciu o doświadczenia z tych selekcji stadionowych też ludzie się szybko zorientowali, że zdecydowanie lepiej jest trafić na Środulę niż do Starego Sosnowca, więc nikt do tego getta na Starym Sosnowcu nie chciał iść. Getto na Starym Sosnowcu istniało zdecydowanie krócej niż getto na Śróduli. W połowie marca 1943 roku mamy takie raporty niemieckie świadczące o tym, że tworzenie gett na Starym Sosnowcu i na Śróduli można uznać za zakończone, a już z końcem kwietnia 1943 roku to getto na Starym Sosnowcu zostało zlikwidowane i ci, którzy jeszcze w nim przebywali, zostali przesiedleni na Środulę. Warto zaznaczyć, że o ile dla Mojżesza Merina Środula miała być nową ziemią obiecaną, tak zdecydowanie bardziej sceptycznie do pomysłu przesiedlania tutaj ludności żydowskiej podchodzili mieszkańcy dzielnicy. Po pierwsze, byli oni bardzo przywiązani do swoich domów. Po drugie, mieli blisko do zakładów pracy, więc nie było im na rękę, by przenosić się do centrum. Summa summarum, mimo sprzeciwu lokalnej społeczności, Żydzi zamieszkali na Środuli. Żydzi nie mogli zabierać mebli ze sobą, więc raczej taki podręczny dobytek, bardzo niewiele bagażu, no i mozolnie wozami. Ta przeprowadzka, ta podróż trwała dosyć długo, bo znowu nie wolno im było poruszać się wszystkimi ulicami miasta, więc
Paradoksalnie z tego centrum miasta, żeby na tą Śródulę dojechać, to wcale nie było takie proste. Na samej Śróduli infrastruktura była w stanie generalnie opłakanym. Płowa bestia. Paweł Widerman, rok 1948. Brnęliśmy w błocie czasami dosłownie aż po kolana. Na tle tej jesiennej, czystej pogody dzielnica ta ze swymi niskimi, szarymi domkami zbudowanymi przeważnie z kamienia wapiennego, którego na miejscu jest pod dostatkiem, ze swymi fatalnie zabrukowanymi ulicami zrobiła na nas przygnębiające wrażenie. Przeważały domki parterowe, a czasami piętrowe, zbudowane z kamienia i nieotynkowane. Domki te wznieśli sobie robotnicy okolicznych fabryk. Place w tej dzielnicy były tanie, budulec każdy miał na miejscu, kamień bowiem trzeba było tylko wydobyć z ziemi. Stawiali te swoje domki na raty, najpierw wystawił jedną izbę, później drugą i tak w miarę jak zaoszczędził kilka złotych, coś tam niecoś w swoim domku uzupełniał. Po szeregu lat dość mozolnej pracy taki domek stanął nareszcie jako całość. Domki te weszły później w skład getta na Śróduli, w którym przez kilka miesięcy w fatalnych warunkach sanitarnych mieszkała większość z kilkunastu tysięcy sosnowieckich Żydów. Większość, bo niektórzy byli na tyle uprzywilejowani, że dostali domy większe i o lepszym standardzie. Dysponujemy niezwykłym dokumentem, czy też właściwie całym zasobem dokumentów, które przetrwały i są w zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach. Są to listy przesiedleńcze, czyli takie listy, które Judenrat sporządzał i przedstawiał Niemcom. Co tydzień wysyłał im listy mieszkańców żydowskich Sosnowca z podaniem ich adresów w mieście i nowych adresów na Śróduli. No to jest olbrzymia baza danych, kopalnia wiedzy i właśnie z tej listy między innymi wynika, że Mojżesz Merin, czyli Leiter, prezes centrali Rad Starszych Żydowskich na wschodnim Górnym Śląsku, który w mieście, w centrum Sosnowca mieszkał przy ulicy Dekerta 5, został przesiedlony właśnie tutaj, na ulicę Konopnickiej, która nosiła w trakcie okupacji nazwę Zandzeile i mieszkał pod numerem 1A. Budynek istnieje do dzisiaj. On był wybudowany tuż przed wojną, więc był nowy, wyróżniał się na pewno na tym tle. Był solidny, co pokazuje zresztą, że udowadnia fakt, że do dzisiaj przetrwał, do dzisiaj istnieje. Budynek Judenratu znajdował się w kawałek od nas, przy ulicy Zeilenweg 46 w kamienicy Zamorowskich. Przed wojną mieściła się tam szkoła, którą budynek wynajmował magistrat sosnowiecki. No i jako taka jedna z ładniejszych tutaj kamienic w okolicy została wybrana przez urzędników Judenratu na ich siedzibę. Już wkrótce po tym, jak oni się przenieśli na Śródulę, zaistniała potrzeba, żeby przenieść z miasta, ze Starego Sosnowca, z ulicy Konrada, szpital. Budynek jedyny, który się do tego nadawał na Śróduli, no to uznano, że właśnie jest ten budynek przy Okrzei 46. W miarę łatwo było doprowadzić do niego kanalizację. Pamiętajmy, że Śródula nie była jeszcze wtedy skanalizowana. No a poza tym, jako że w nim się mieściła szkoła przed wojną, no to były też wystarczająco duże sale, żeby umieścić tutaj szpital. A nawet potajemnie przenieśli nowoczesny aparat rentgenowski w tajemnicy przed Niemcami, czego nie wolno im było oczywiście zrobić. I remember that we had to load everything, and we went. And we lived in one room, from a two-room apartment and a long corridor and a washroom. We went to one room, and there was no running water. There was two beds, one for our parents and one for us, me and my sister, and we slept together in the same bed. And the washroom was in the hallway, and there was a garden that was about 10 meters long and about 2 meters wide. I turned up the earth. At the end of the garden there was a gazebo, and I planted, I remember I planted carrots, a leaf salad, and radishes, some peas. We harvested the radishes
and the leaves, the carrots were not ready by the time we were deported. But I remember I had to carry the water from a well that was down the street, and down the hill was a well, and we used to have to carry the water from the well on a shoulder structure, so like I don't know what a carrier, with 2 pails, and that's how we carried the water up. And I went from there. I used to go to work, and it was not far from where the factory was. Tutaj był taki pusty, niezagospodarowany plac. I na tym placu, który według relacji jednych świadków mieścił się przy ulicy Piotrkowskiej, według innych przy Okrzei, czyli wiemy, że to na pewno był ten plac, codziennie rano zbierały się tysiące ludzi, pracowników przymusowych, którzy następnie pod eskortą milicji szli do centrum Sosnowca, żeby tam pracować w ciężkich warunkach po 10-11 godzin dziennie. We were lined up in rows of 5, and we just marched. By that time I already worked in a shoe factory. I don't remember the name of the street. It was inside a courtyard, and it was on the first floor. There was a big balcony in front of the factory, and we worked in the factory. It was a shoe repair factory. They made new shoes, but the majority of the shoes that they were making or was working on was repair of miners' shoes. And they came in like they almost completely destroyed, and they reconstructed them. Przy ulicy Piotrkowskiej, na tyłach ulicy Piotrkowskiej, Petrikauerstrasse, w trakcie wojny i pierzeja jeszcze istniejących budynków, w której w trakcie wojny, w okresie funkcjonowania getta, przeniesiono tutaj shop szewski Rudolfa Braunego, jeden z większych warsztatów pracy przymusowej na terenie Zagłębia. Braune posiadał kilka w ogóle oddziałów swoich zakładów w Będzinie i w Dąbrowie Górniczej, no ale w okresie getta właśnie to zostało przeniesione tutaj. Z samym shopem szewskim Braunego związana jest też historia opisana w Mausie Arta Spiegelmana. Władek Spiegelman wraz z żoną Andzią ukrywają się na terenie shopu w tunelu, który został wydrążony przez ich kuzyna pod stertą butów. No, był to shop szewski, w związku z tym właśnie w ten sposób tę kryjówkę sobie wymyślili i tutaj się Spiegelmanowie ukrywają, stąd wychodzą dalej na świat, stąd opuszczają getto i idą szukać przeżycia w Sosnowcu. Teoretycznie z getta łatwo się było wydostać, natomiast w praktyce przeżycie poza gettem, jeżeli nie miałeś przyjaciół, i to najlepiej bliskich, na terenie miasta, jeżeli nie miałeś zaufanych znajomych, u których mogłeś się ukryć, schować, no było bardzo trudne. Bez dokumentów aryjskich tak zwanych, często z semickim wyglądem, było niezwykle trudne. Wspomnienia Józefa Zorskiego o Florentynie Nowak i jej mężu. Rodzeństwo Zorskich, Zygmunt, Tadeusz i Lusia, ukrywało się pod podłogą Florentyny i Franciszka Nowaków przez blisko 18 miesięcy. Cały czas musieli być nadzwyczajnie ostrożni, aby nie wzbudzić podejrzeń sąsiadów. Czas spędzali w kącie za kotarą, gdzie mogli tylko przykucnąć, oraz w skrytce pod podłogą, gdzie mogli tylko leżeć. Często przebywali tam także za dnia, bojąc się, że ktoś odkryje ich obecność. Cały czas byli głodni. Najczęściej jedli gotowane łupiny z ziemniaków, rzadziej chleb. Kupowanie chleba w ilości większej niż tej przydzielonej na kartki było trudne i ryzykowne. Florentyna opowiadała, że ludzie zwracali uwagę, czy ktoś nie kupuje więcej chleba, podejrzewając, iż ukrywa Żydów. Pewnego dnia gospodarz przyniósł do domu kubeł z palonym wapnem. Razem z moim ojcem planowali zabić ewentualnego intruza, który odkryłby ukrywanych. Na szczęście nigdy nie doszło do tego makabrycznego scenariusza, choć jak wspominał mój ojciec, było to bardzo możliwe. Pod koniec stycznia 1945 roku w okolicy nastała cisza. Niemcy uciekli z miasta. Wkrótce wkroczyła Armia Czerwona. Ojciec i jego rodzeństwo jeszcze przez kilka dni nie mieli odwagi opuścić sutereny Nowaków. Gdy wyszli na ulicę Deckerta, światło słoneczne raziło ich tak, że nie mogli swobodnie patrzeć. Mieli też trudności z chodzeniem.
Florentyna Nowak i jej mąż Franciszek Nowak zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w 2018 roku. Takich historii było w Sosnowcu jednak niewiele. Prawdziwe piekło rozpoczęło się jednak w marcu 1943 roku, gdy Niemcy podjęli decyzję o zamknięciu getta na Śróduli. Wówczas świadkowie wspominają, że prawdziwym luksusem było posiadanie jednej izby dla czasami i nawet kilkunastoosobowej rodziny. Dla wielu osób nie starczyło miejsca w śródulskich domkach i musieli oni spać pod gołym niebem. Tutaj mamy wlot w ulicę Mickiewicza, która z kolei nazywała się Grabenzeile w trakcie okupacji. I przeglądając listy wysiedleńcze zauważyłem, że jest nieproporcjonalnie duża liczba ludzi, których przesiedlano pod adres Grabenzeile 29. Wydaje mi się, że właśnie w tamtym miejscu Judenrat wybudował baraki dla ludności żydowskiej, o której wiedziano, że nie znajdzie już miejsca w istniejącej zabudowie Śróduli. There were fields around us. I don't remember any wires. I remember trying to escape, trying to run away, trying to change the color of my hair. And I put on peroxide, and you know, it was terrible because the color of my hair became almost orange. And my mother insisted that I shave my hair off. Właściwie przez cały ten krótki okres istnienia getta transporty do Auschwitz odchodziły, mniejsze lub większe. Zwykle to było tak, że przyjeżdżała jakaś ciężarówka, była obława, była łapanka i w ciągu tych kilku miesięcy to się działo regularnie. This family lived in almost like a villa. They had a number of rooms, and they had a daughter who was in a wheelchair because I think she had some form of cerebral palsy. By that time, I was an electrician's helper, or electricians. I could do installations while I was there, and I was working on them. A car drove up, and they came to pick up their daughter. And of course, the parents didn't want to let go of her daughter. And I remember there was a terrible scene where the mother was holding on to the wheelchair, and the man actually forced her. So they separated them by force. And the father was was stoic, but the mother was very, very animated and they wouldn't want to let go of the child. And then they took the child in the wheelchair. They took her out of the wheelchair, they put her in the car, and they drove out. That was the first beginning of the deportation. Was terrible. Oczywiście zdarzały się też takie sytuacje, że ktoś po prostu podpadł albo wpadł na czymś. W pewnym momencie w trakcie istnienia getta Niemcy złapali kilku Żydów na uboju rytualnym. No i oczywiście ci, którzy zostali złapani, zostali wywiezieni do Auschwitz. Tutaj były szkoły, natomiast ich żywot też był bardzo krótki. Najpierw spotkała Śródulę trauma 19 maja 1943 roku, czyli dnia, kiedy większość rodziców była w pracy, w warsztatach. Wówczas Gestapo przeprowadziło nagłą akcję, idąc od strony kolonii Zuzanny właśnie w głąb getta. Zbierali kolejne ofiary, między innymi właśnie dzieci ze szkół, i zapędzili je na punkt zborny przy Zeilenweg, a następnie odprowadzili do wagonów. Te około 1000 ofiar, w znacznym stopniu dzieci, również bardzo małych dzieci, bo tutaj też i przedszkole funkcjonowało, uzupełniły transport zlikwidowanego właśnie w tych dniach Modrzejowa. Mamy też relację Hadassy Rosensaft. Ona mieszkała według list wysiedleńczych przy ulicy Północnej. Opisuje w swoich wspomnieniach, że codziennie, kiedy szła do pracy, słyszała śpiew dzieci przy budynku szkolnym. No więc patrząc na położenie ulicy Północnej i tego faktu, że przy Batorego mieściły się szkoły, jest prawdopodobne, że właśnie tędy przechodziła i słyszała te dzieci śpiewające pieśń o Dawidzie, królu Izraela. No i któregoś dnia, kiedy przechodziła, nagle ją uderzyło, że nie było już ani dzieci, ani nauczyciela, ani pieśni.
we came back to the ghetto, and we found out that there was deportation. And I remember running uphill to our house and trying to reach the home, find out whether my sister and my mother were still there. And that's when we decided, after the deportation from Shrodula, we decided to build hiding places. W relacjach świadków, jak i w Mausie, w twoich opowieściach, jak rozmawialiśmy, pojawia się postać strzelca. Tak. Kto to był? No więc strzelec nosił nazwisko Dallenberg i w relacjach wielu świadków jest przytaczany jako ten najbardziej sadystyczny Niemiec, który krążył po ulicach getta i zabijał ludzi dla zabawy. Nigdy nie było wiadomo, kto padnie pod jego kulą. No i między innymi prawie spotkało to Władka Spiegelmana. W Mausie jest scena, kiedy on idzie sobie po ulicach i nagle zostaje zatrzymany przez strzelca. Na szczęście okazuje papiery, z których wynika, że jest członkiem rodziny Spiegelmanów, a kuzyni Spiegelmana byli w milicji żydowskiej, więc mieli układy z gestapo, w związku z czym strzelec pozwolił mu odejść. No i wówczas właśnie Władek idzie do swoich kuzynów, którzy komentują, że miałeś szczęście, nazywają go strzelec, nie kładzie się spać, dopóki nie zabije co najmniej jednego Żyda. Z każdym następnym dniem warunki życia w getcie pogarszały się. Większość Żydów przeczuwała, że prędzej czy później Niemcy zlikwidują getto, a ludność wywiozą do obozów śmierci. Powstał więc dylemat: iść w ślad za Warszawą i stawić Niemcom zbrojny opór, czy może na przykład uciekać. Jedną z alternatyw były tak zwane paszporty południowoamerykańskie, które do getta były wysyłane ze Szwajcarii. Panowie, przyszedł list polecony ze Szwajcarii. Zostałem obywatelem Hondurasu. Serdecznie panu gratuluję. Dziękuję. I proszę pana, jeśli pan już będzie na dobrej drodze, o mnie nie zapomnieć. O ile mi wiadomo, pan dotychczas był kawalerem. Tak. A kiedy to się zmieniło? Nie, to fikcyjna żona. A, Tuż przed wyjazdem do obozu mamy wziąć fikcyjny ślub. Pan ma nauczycielskie szczęście. Otrzymał pan papiery w chwili, gdy tylko kłopoty panu mogą sprawić. Leiter mści się. W Szwajcarii jest szczegółowa lista z nim i czarną na czele, którym nie chcą wydać papierów zagranicznych. To doprowadza Merina do pasji. To on powiedział gestapo, że cała ta sprawa z papierami zagranicznymi to zwykła afera. Że bogaci Żydzi kupują sobie obywatelstwo państw południowoamerykańskich. Leiter hołduje zasadę Ludwika XVI: państwo to ja. Nic nie może się dziać w jego obszarze bez jego udziału, bez jego zgody. Papiery nie tylko wymknęły mu się z rąk, ale wprost godzą w jego interes. My jesteśmy dumni, że stanowimy jedyną opozycję Leitera. Próbował z nami najrozmaitszymi sposobami nawiązać kontakt, ale zetknął się tylko ze ścianą. Tak? A wy, panowie, to co takiego knujecie? Bo się słyszy różne o was rzeczy. Myśmy wysunęli opór zbrojny. I mnie ten rodzaj walki najbardziej odpowiadałby. Niech mi pan łaskawie powie, jaką bronią dysponujecie? Gdzie macie arsenały z amunicją? Albo kto was poprowadzi do boju z Niemcami? Do tej walki nie byliśmy przygotowani. Proponowaliśmy Leiterowi, żeby nam jakkolwiek pomógł zbrojnie. No. I co wam odpowiedział? Nie zgodził się na to. Groził konsekwencjami. O. Zlekceważył nasz plan i oświadczył, że jeżeli władza się o tym dowie, to wielkie nieszczęście spadnie na społeczność żydowską.
Mnie, panowie, zwolennikiem Leitera nie można nazwać, ale w tym wypadku akurat muszę mu przyznać rację. To, co panowie robicie, to jest dziecinada. Konsekwencje będą straszne, a pożytek żaden. My próbowaliśmy się dostać do chłopców z lasu. I co wam stanęło na przeszkodzie? Nie chcieli nas dopuścić do akcji. I na tym wasza działalność zakończyła się? Bynajmniej. Obecnie próbujemy pomóc młodzieży żydowskiej, żeby się wydostali z naszego getta. Wyrabiamy im papiery aryjskie i już się prawie dogadaliśmy z naszą organizacją na Słowacji, która może nam pomóc szmuglować ludzi do Węgier. No, i to wam jedynie pozostaje. What was so special about a Paraguayan or Honduran passport? Paraguay or Honduras were considered neutral countries or countries that were aligned with the Allies. And if a Polish Jew got a Paraguayan passport, that Polish Jew was now collateral. The Germans could use that Paraguayan Jew to exchange for German POWs. And the concept then would be that those now Paraguayan Honduran Jews would be sent to POW camps in Germany and used as barter. And in fact, not just Polish Jews, Dutch Jews, German Jews, they purchased from, for example, the Paraguayan consul, who was not even Paraguayan, he was simply a Swiss lawyer who just got the job, sold these passports blank for a lot of money at the time, Swiss francs, to the Polish diplomats. The Polish diplomats then were not creating passports with fake names. They created passports with real names of real Jews in German-occupied Poland. And how did they get the names? Through Chaim Eiss, through Alfred Schwarzbaum, through Abraham Zilberstein. Alfred Schwarzbaum had thousands of connections in Benjamin Sosnowiec. And he got the word through the underground. Send me your names, your real birth dates, and photographs, headshots, and I will get you passports. Of course, the Jews did not know their fake passports, but there was hope. Everybody knew to write to Alf, and Alf would send packages and send information. The letters, the correspondence were all censored by the Germans. The letters from Benjamin Sosnowiec went to the Judenrat. The Judenrat reviewed it, then the German censor. For example, the letters that I found that my great uncle wrote to Schwarzbaum in 1943, you can see have a line through it because it was a special invisible ink in the letters that the Germans were checking. It took a while for the passports to be fabricated because they had to be sent from one person to the other, and then the scrivener, the person who actually wrote the passports out, his name was Konstanty Rokicki. He was one of the diplomats in the Polish legation. Schwarzbaum was actually interrogated by the Swiss police, as was Zilberstein and Chaim Eiss and Alexander Ładoś. We have the Swiss police records. Merin found out about the illegal operation, and he was afraid of his career, that the Germans would find out and he would lose his job. So what Merin did was send a telegram to Alfred Schwarzbaum. That telegram said, "Stop all communications with the Jews in my ghetto." W czerwcu 1943 roku całe getto świętowało fakt, że grupa żydowskiej młodzieży, która była posiadaczami paszportów południowoamerykańskich, na podstawie tych dokumentów następnego dnia miała wyjechać bezpiecznie do takich obozów przejściowych i następnie jako posiadacze właśnie tych paszportów południowoamerykańskich mają
opuścić Polskę, udać się w bezpieczne miejsce. Więc rzeczywiście z relacji świadków wynika, że to był taki rzadki moment triumfu i świętowania w getcie. Czyli ludzie się cieszyli, że komuś się uda przeżyć, opuścić to piekło środuli. No niestety wiemy, że historia potoczyła się tragicznie, czyli ci młodzi ludzie zostali wezwani i wywiezieni ciężarówką prosto do Auschwitz. Więc to była pułapka. Jakby w tym momencie już na pewno Niemcy się zorientowali, że te paszporty południowoamerykańskie no to jest fałszywka i po prostu zgładzili tych młodych ludzi. No bite. O nie. Teraz ja będę siedział, a wy będziecie stać i słuchać, jak na Żydów przystało. Meine Liebe, nie da się ukryć, że do tej pory wykonywaliście swoje obowiązki w sposób niemal wzorowy. Ale zapomnieliście o jednym. O niemieckim porządku! Dlatego teraz pokażecie mi właściwy porządek, w jakim Żydzi będą wyruszać do Auschwitz. A na dowód mojej wdzięczności mianuję was niniejszym najwyższą władzą Judenratu w całym obozie. Herr Dreyer, Raus! Wynocha zawszone Żydy! Już! Prawdopodobnie istnieje ścisły związek pomiędzy tą aferą paszportową a przypieczętowaniem losu Mojżesza Merina i Judenratu, bo dosłownie chwilę potem Merin wraz z całym Judenratem został wezwany na gestapo i już nie wrócił. Zostali wywiezieni do Auschwitz i tam zginęli. Według różnych relacji świadków ich los był bardziej niż zwykle dramatyczny, ponieważ zostali tam rozpoznani przez ludzi z Zagłębia, którzy mieli im oczywiście wiele za złe. Centralnym miejscem na Śróduli, zwłaszcza od momentu, kiedy wywieziono Merina, stał się shop Braunego. Dla części Żydów Rudolf Braune, czyli właściciel tego shopu, Niemiec, stał się ostatnią, ale to już zupełnie ostatnią deską ratunku. Oczywiście był Niemcem, oczywiście był wyzyskiwaczem, natomiast uważano, że jeżeli ktoś pracuje w shopie Braunego, to jeszcze ma szansę, żeby na tej Śróduli zostać i przetrwać. Wiemy, że Żydzi, kiedy już wiedzieli, że to wysiedlenie się zbliża, jest nieuchronne, wpadli wręcz w taką manię budowania bunkrów, wszelkiego rodzaju skrytek, co nie było też łatwe na Śróduli, bo to jest kamienista dzielnica, więc gdzie się dało, kopali piwnice, gdzie się dało, robili kryjówki, skrytki na podwórzach. Z rozmowy z mieszkańcem tego domu dowiedziałem się, że po wojnie rodzina odnalazła tajne pomieszczenie na strychu. To nie było nic niezwykłego na Śróduli. We bricked up the door that entered in the back of the room, and then we made a hole at another place, very low down to the ground. We put in a hole in there, and we put a box on hidden wheels. The wheels, you couldn't see that it was on wheels because they had a skirt around it, so you couldn't tell. And we piled it up with coal, and then we pulled it in from inside against the opening so that you couldn't see it. And while we were there, we didn't realize that there was no opening, there was no outlet, and so that we were sitting inside with a candle, and then suddenly the candle went out. We realized that there was no oxygen, so we had to go and put in a window into the basement, and then we knew that that was a good hiding place. But in addition to that, we built another hiding place over a roof space of an adjoining building, which was accessible from the landing of the first, between the ground floor and the first floor was a landing, and we put a hole into the roof space, and that was the hiding place where we actually hid.
1 sierpnia 1943 roku Niemcy przystąpili do akcji likwidacyjnej. W getcie zapanował chaos. Młodzi Żydzi, szczególnie ci z żydowskiej organizacji bojowej, podjęli nierówną walkę z okupantem. Żydowska organizacja bojowa przygotowywała się do walki zbrojnej od dłuższego czasu. Funkcjonowało kilka bunkrów, w większości w Będzinie, na terenie getta, na Kamionce, gdzie te struktury organizacyjne były silniejsze, a przede wszystkim były z dala od Merina, więc łatwiej się tam mimo wszystko działało. Był też bunkier na farmie. No i wiemy, że były co najmniej 2 bunkry na terenie getta na Śróduli, przy ulicy Zandzeile, czyli przy ulicy Konopnickiej. Przygotowując się do stawienia oporu, oczywiście członkowie żobu przygotowywali tam wodę, jakieś nieliczne zapasy żywności. Nie mieli możliwości, żeby stoczyć coś więcej niż bój o honor. Nie mieli broni. Zdobycie broni wiązało się z olbrzymimi problemami. To było przedsięwzięcie na granicy wykonalności. Właściwie broń, którą zdobywali z bardzo odległych miejsc, z Warszawy, więc musiała tam jechać jakaś łączniczka, bo najczęściej w trakcie wojny, co warto podkreślić, rolę łączników pełniły kobiety, nie mężczyźni. Wiązało się to też z niebezpieczeństwem, na jakie narażali się mężczyźni. Przy kontroli łatwo było wykazać, że są obrzezani po prostu. Tak więc, no jeżeli już którejś łączniczce udało się przemycić trochę broni, którą bardzo trudno było zdobyć, przecież w takiej Warszawie no, też bojownicy żydowscy nie mieli jej jakoś bardzo dużo, to było dosłownie kilka sztuk. Tak więc, no, jak mówimy tutaj o oporze zbrojnym, no to musimy wiedzieć, że mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo symbolicznym. Nie chodziło o walkę do zwycięstwa, tylko o śmierć z godnością i honorem. I to faktycznie nastąpiło. Odnotowano co najmniej 3 przypadki łącznie zbrojnego oporu Żydów w Będzinie i Sosnowcu. Najbardziej znanym miejscem jest bunkier przy ulicy Rudki Laskier 24 w Będzinie. W Sosnowcu z kolei no, najbardziej znana jest historia Józka Kożucha, który zginął na terenie getta, prawdopodobnie idąc na ratunek swoim towarzyszom z ruchu oporu. Według innej wersji udał się do centrali gminy po pieniądze, które tam rzekomo miało być schowane, po to, żeby spróbować przekupić strażników i wraz z grupką towarzyszy opuścić getto na Śróduli. I remember that there was some talk of some youth resistance, and my sister was friends with some of the people who were in the youth resistance. One of her boyfriends was in the same railroad cart as we were going to Auschwitz. And I remember he was standing by the window and he was shot. And so when we ended up in Auschwitz, he had a flesh wound underneath his arm. And the wound became very irritated, like very inflamed. And I could see it was inflamed. And I knew that he's not going to survive. And a few days later, he was taken away. Akcja likwidacyjna nastąpiła znienacka. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1943 roku, czyli z soboty na niedzielę, kiedy naprawdę nikt się nie spodziewał. Jednak niedziela była dniem wolnym, ludzie pracowali 6 dni w tygodniu, a ta niedziela była dniem wolnym. No i nagle w nocy, między 2 a 3 w nocy, rozbłysły światła w szkole policyjnej, która znajdowała się na granicy getta. Dzisiejsza szkoła podstawowa, numer 16. No i rozległ się warkot motorów, zaczęła się akcja likwidacyjna, czyli getto zostało otoczone przez gestapo, no i ludzie siłą wyciągani z domów na miejsce zbiórki. Oczywiście wielu z nich, mając już wcześniej przygotowane bunkry, po prostu się w nich schowało i szukało tam schronienia. Natomiast no, oczywiście Niemcy nie odpuścili i w momencie, kiedy okazało się, że
bardzo wielu ludzi nie stawiło się na miejscu zbiórki, no to rozpoczęły się poszukiwania. We went into the hiding place on the stairway. And we actually survived the first time that they came through the building. And they went up the stairs and they came down the stairs and they did not find the opening, or they didn't discover us. And, you know, there was a woman that came with a little baby, and somehow the baby was dead when we came out. And I remember there was a terrible commotion about that. And the woman was crying. And we went out, and we had, was around noontime, so we had something to eat. And then we heard that the Nazis are coming back. So being at the far end on the top of a hill, we could see what was happening in the rest of the ghetto. And they told us that I didn't see them themselves, but I was told that they're coming back. So we did not go into the hiding place again, but we went up into the roof space above the apartment, and we hid there for a while till they discovered us. Well, they took us down, and we couldn't pick up our suitcases, which we had packed, and we had to go the way we were without anything. I was wearing a shirt and a short pants, and my mother wore just a dress, my sister the same way, and my father was just in pants and a shirt, and that's how they took us to the place where they assembled us. I remember there must have been a large place, large area, because I remember people standing around, not like the Polish people standing around and watching what's happening to us. And then we marched, they marched us out, and I remember women dropping their children, or the children getting away from them, and they running out, and other women were asked to pick up the child, and that was a very heart-rendering situation when you see that a child is being, you know, is by itself, and then one of the assessmen asked a woman to pick up the child. And so she did, and I remember it was a lot of noise, a lot of crying. Podobnie jak w Będzinie, plan Niemców związany z szybką likwidacją getta na Śróduli nie powiódł się. I nie chodzi tu o zbrojny opór młodych Żydów, bo ten trwał naprawdę krótko. W momencie, gdy okupanci weszli na teren getta, Żydzi ukrywali się we wspomnianych wcześniej bunkrach, gdzie potrafili przebywać nawet przez kilkanaście dni. Wielu z tych ludzi trafiło potem do obozu przejściowego zorganizowanego na terenie Szopu przy Petrikauer Straße. Dostali oni od Niemców specjalne zadanie. Mieli przede wszystkim oczyścić getto z ciał pomordowanych Żydów, szukać kosztowności czy wynosić meble, które następnie były transportowane w głąb Rzeszy. Było co sprzątać, bo akcja likwidacyjna, w wyniku której wywieziono wiele tysięcy ludzi, spowodowała, że w getcie było wiele trupów, bo ta akcja przecież nie przebiegała w sposób łatwy dla Niemców i łagodny. Było to wyciąganie ludzi z kryjówek, był symboliczny, ale jednak opór zbrojny, który Żydzi stawili, więc były rozstrzeliwania na miejscu. Oczywiście też niezwykły chaos, jeżeli chodzi o porzucone rzeczy, o meble, więc ci Żydzi, którzy zostali tam w obozie przejściowym na terenie Szopu Braunego, zajmowali się właśnie sprzątaniem getta, segregacją mebli i innego dobytku, który został po Żydach. Józef Seweryn. Byłem fryzjerem katów. Rok 2008. Ośrodek zdrowia nie był wysokim budynkiem, ale dość rozległym. Aby uwolnić rozmieszczone na parterze fotele dentystyczne i ginekologiczne, musieliśmy odkręcać śruby i zawory w piwniczych sufitach. W ten sam sposób odkręciliśmy także magiel i prasowalnicę. Robota szła szybko i już zaczęliśmy załadunek, gdy nagle Unterkapo oderwał nas od tej pracy i kazał łomotami i młotami rozwalać mur piwniczny.
Penetrując piwnicę, SS-mani opukiwali ściany w poszukiwaniu zamurowanych kosztowności. Nieoczekiwanie zza jednej ze ścian odpowiedziano im pukaniem. Kiedy wybity przez nas otwór pozwalał już na swobodne wejście do wnętrza, owiało nas powietrze dalekie od piwniczej stęchlizny. SS-mani terroryzowali wychodzących wypróbowaną na rampie metodą. Strzałami z pistoletów, mocnymi kopniakami wojskowych buciorów, a także ciosami pięści i uderzeniami kolbami pistoletów. Wypędzonych, a było ich 29 osób, w tym 5 dzieci, zgromadzono na pobliskim skwerku. SS-mani kazali im powyjmować wszystko z kieszeni i kłaść przed sobą. Strzelali do leżących tak, aby kule trafiały w potylicę. Wymordowali wszystkich. Dzieci także. Ostatni transport ze Środuli do Auschwitz miał miejsce w styczniu 1944 roku. Wcześniej od sierpnia, czyli od zakończenia akcji likwidacyjnej, aż do stycznia ten obóz, jego liczebność też malała, bo regularnie co tydzień odbywały się selekcje, w wyniku których kolejni ludzie byli wywożeni do Auschwitz. Skala zbrodni, jakich dokonali na ludności żydowskiej Niemcy w trakcie likwidacji getta na Śróduli, przytłacza, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że większość z nich nigdy nie poniosła odpowiedzialności karnej za swoje czyny. Procesu uniknął na pewno Hans Dreyer, kierownik referatu do spraw żydowskich katowickiego Gestapo, który czynnie brał udział w samej likwidacji. Według niektórych źródeł miał on popełnić samobójstwo w maju 1945 roku, gdy już pewnym było, że Hitler przegra wojnę. Sprawiedliwość dosięgnęła natomiast 3 zbrodniarzy wojennych biorących udział w masowej eksterminacji Żydów w Sosnowcu, jak i w całym Zagłębiu Dąbrowskim. Mowa o Bruno Zamlerze, Heinrichu Helfingerze i Friedrichu Kuczyńskim, którzy w latach 1947-1949 zostali powieszeni w więzieniu na Radosze. We were marched. It was a long walk from the ghetto, from the Schrodula to the station in Bernstein. When we arrived there, was pretty well close to the evening. It was at the end of the day, and then we had to stay overnight. I was 15 years old. At that time you were considered like an adult. I know that I was disturbed by the fact that I saw the children being separated from the parents, and the children crying, asking for. They wanted to go home, they wanted to go to sleep, they wanted to eat, they wanted to drink. I remember a scene of a woman being shot. They were still assembling people young people that were assembled, which I thought that they would be going to Germany to a labor camp. And she was among those people, and she wanted to join her family. And they shot her in the feet and her legs. They didn't shoot the woman in the body, but they shot her in the feet. And suddenly her feet gave from underneath her and she fell. And then the officer came by and shot her. I don't remember that we were distraught. We just thought that we were going to be transported somewhere else, deported to somewhere else. Whether my mother and my father knew what was happening, I don't know. They never. The only thing that I remember is in the train, my mother said that after the war we'll meet with with her mother's neighbor.